I agree with you. This is true that the communion, the modern practice of the communion in the hand, was never in the history of the church in this form, I stress, and it was an invention of the Protestants from the 16th century. Zgadzam się z panem rzeczywiście, że komunia święta podawana na rękę w tej formie, podkreślam, którą obserwujemy dzisiaj, nigdy nie występowała w historii Kościoła. To był wynalazek protestantyzmu z XVI wieku. The usual which you can hear from the bishops or from the theologians, it's only a half truth which they say to you. Say, in the first centuries there had been also communion in the hand. It's a half truth, not a full truth. A kiedy słyszymy od biskupów czy od teologów, że w I wieku również w ten sposób przyjmowano komunię świętą, to nie jest prawda, tylko półprawda. Because in the first centuries, and it was not in every place, we had not documents that it was everywhere first. Ponieważ w tych pierwszych wiekach, po pierwsze, nie miało to miejsca wszędzie, nie ma dokumentów, które by to potwierdzały. And the second, it was another form. A poza tym to było w innej formie. It was received on the right hand, not in the left hand. To znaczy komunia była przyjmowana na prawą rękę, nie na lewą. And the people could not touch the Holy Host with their fingers. It was forbidden. I też było to zabronione, żeby dotykać ciała Chrystusa palcami. They had to bow the head to the palm of the hand. Bow. Trzeba było opuścić po prostu twarz ku dłoni. And then directly take with the mouth the Holy Host. I przyjąć po prostu komunię bezpośrednio z ręki do ust, nie dotykając ciała Chrystusa palcami. And the man only could receive directly on the palm of the hand, the male. I mężczyźni mogli otrzymywać komunię tylko bezpośrednio właśnie na dłoń, na tę część. Immediately before they had to wash the hand. A bezpośrednio przed tym aktem musieli umyć rękę. And the ladies, they had to put a white cloth sheet on the hand. Natomiast kobiety musiały położyć na rękę taką białą chusteczkę. A kind of corporale. To jest rodzaj korporale. And then had to purify this. I tak to wyglądało wówczas. And you know, this was another form. Także podkreślam, że to miało wówczas inną formę. And even though the church by time noticed that this form contains a danger. I tak z upływem czasu Kościół zauważył, że ta forma przyjmowania komunii świętej wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. And so the church, deepening her understanding and love for the greatness, immense greatness of the Holy Eucharist, almost organically prohibited then completely to receive on the hand. I z biegiem czasu, po prostu pogłębiając wiarę i uwielbienie dla ciała Chrystusa, Kościół praktycznie całkowicie zabronił przyjmowania komunii w ten sposób na rękę. Even there were then some synods in the 8th and 9th century, which threatened everyone who will, the priest or the faithful who will receive in the hand with excommunication from the church. I nawet na pewnych synodach w VIII i IX wieku po prostu grożono ekskomuniką, jeżeli ktoś podawałby komunię w ten sposób. Because and then this form which we are today, this was invented by the Protestants, by Calvinists. Natomiast dopiero Kalwini wynaleźli tę współczesną nam formę podawania komunii świętej na rękę. That means in this form which we have today, it is Calvinistic. It's nothing to do with the first centuries. Czyli ta współczesna forma podawania komunii świętej na rękę wywodzi się od Kalwinów i nie ma nic wspólnego z tym, co działo się na łonie Kościoła w pierwszych wiekach. Because today you receive in the left hand and you take with your two fingers yourself and touch the host with the fingers and put yourself in your mouth as you put a common food or a chips or a cake.
Ponieważ dzisiaj ta komunia jest podawana na lewą rękę i następnie wierny po prostu palcami wkłada sobie tę komunię do ust, tak jakby to było jakieś zwykłe jedzenie, jakby to był kawałek ciasta na przykład albo chipsy. And I will indicate now you a historical fact, a document, which says it was in England after the introduction of the Anglican Church in the 16th century. There was the new Protestant faith in England. It was Thomas Cranmer, a Protestantized archbishop who became Calvinist, and he changed the entire liturgy for the new Anglican Church. I jest dokument, który potwierdza ten po prostu fakt historyczny. To było w Anglii po wprowadzeniu anglikanizmu w XVI wieku. Także to był nowy odłam protestancki. Thomas Cranmer, arcybiskup, przeszedł wówczas na kalwinizm i całkowicie zmienił liturgię, dostosowując ją do anglikanizmu. And even he did not dare that people will receive in the hand. Still he wrote, people have to receive communion kneeling and in the tongue. I nawet on nie miał śmiałości, żeby wprowadzić podawanie komunii świętej na rękę. Napisał wyraźnie, że wierny powinien uklęknąć i otrzymać komunię bezpośrednio na język. But he had his main advisor theological. It was a German apostatized Dominican priest who left the Catholic faith. His name was Butzer, and he was the main advisor of this Thomas Cranmer. He went to England. Ale on miał swojego głównego doradcę teologicznego, którym był niemiecki dominikanin, który po prostu przeszedł na anglikanizm, nazywał się Butzer. And Butzer said to him, no, you have to change this. People have to rise. People have to take in the hand with their own fingers to show that in the Eucharist there is no real presence, it's more common. First, and then to show that there is no difference between priests and lay people. I on powiedział, że nie, że trzeba to zmienić, że powinien wierny po prostu na stojąco otrzymywać na rękę komunię i potem palcami wkładać ją sobie do ust, tak żeby pokazać, że na Eucharystii nie ma prawdziwej obecności, że nie ma różnicy między duchownym a wiernymi. And Thomas Cranmer accepted this advice. I ta rada została przyjęta. And today, already 50 years, we have implemented the advice of the apostatized Butzer, which he gave in the 16th century, we have now. I teraz na tych przestrzeni 50 lat myśmy właśnie wdrożyli jak gdyby tę radę sformułowaną wówczas przez tego Butzera w XVI wieku. We have to know the facts, the history. Musimy znać historię, fakty. And then we have to know I will now respond directly to your question. I teraz bezpośrednio udzielę odpowiedzi na pytanie, które zadano. A long historical introduction. Na razie to był tylko taki wstęp historyczny, długi. It's truly, to my opinion, to my conviction, that the deepest wound in the crisis of the church today is the Eucharistic wound. Uważam, jestem przekonany, że najgłębszą raną na łonie dzisiejszego Kościoła to jest właśnie ta rana eucharystyczna. Because the Eucharist is the heart of the church. Ponieważ Eucharystia stanowi serce Kościoła. When the heart is weak and wounded, the entire body is weak. Jeżeli serce jest słabe, jeżeli ma się ranę na sercu, to całe ciało jest słabe i zranione. And in the Eucharist is not a holy thing, but it is the Lord himself. A Eucharystia to nie tylko coś świętego, tylko to jest sam Pan. And now, since 50 years of the communion in hand practice in the church, the Lord, the Holy of Holies, is becoming through communion in hand treated like common food. I teraz od tych 50 lat, kiedy jest taka praktyka obserwowana podawania komunii na rękę, okazuje się, że Pan, czyli najświętsze, co w ogóle może być, jest traktowany jak zwykłe jedzenie, jest po prostu podawane na rękę. I will not, but he said that they are not people, there are maybe people faithful who receive
with much devotion also in the hand, but this is the minority, surely. I nie powiem, że nie ma takich osób, być może są tacy wierni, którzy przyjmują komunię w ten sposób z należytym oddaniem, ale jednak jest to mniejszość. And then the greatest danger is the undeniable fact that by the communion in hand, almost always there are losing the little fragments of the host, or they are attached to the fingers, or to the palm, or they fall down to the floor. I jest też niebezpieczeństwo, to jest w zasadzie niepodważalny fakt, że w ramach takiej praktyki podawania komunii fragmenty, części ciała Chrystusa tak naprawdę zostają czy to na palcach wiernego, czy to na dłoni, czy nawet upadają na ziemię. And they are falling down and then trampled by the feet by the old people. Także ta część komunii po prostu spada na ziemię i potem jest deptana przez osoby, które tam przechodzą. This is the most horrible and deepest wound since 50 years. Our Lord in so many churches is trampled by the feet by the faithful. Of course not consciously, but de facto. I to jest najgłębsza rana na łonie współczesnego Kościoła od 50 lat, kiedy podaje się komunię na rękę w tak wielu kościołach, że ciało Chrystusa jest tak naprawdę deptane przez wiernych, nieświadomie być może, ale de facto tak. And then the other danger, also undeniable, that ever more is increasing the theft of the hosts. So many are taken away. I inny niepodważalny fakt to jest kradzież ciała Chrystusa, bo tak wiele osób po prostu zabiera tę komunię ze sobą. And really we cannot continue in this way. Także naprawdę należy przerwać taką praktykę. God will punish us. Bo inaczej Bóg nas ukarze. Tak nie może być. The Holy Scripture is saying God will not allow to be illuded, to be ridiculized. Bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg nie pozwoli na to, aby go ośmieszano. And so this is my answer, that this is really the deepest phenomenon and manifestation of the crisis of the church, the Eucharist crisis. And now in this so-called Corona time, or in the so-called Corona religion, this desecration of the Holy Eucharist is increasing. Even in countries as Poland, they are forced people to receive in such a way. No i to jest rzeczywiście najgłębsza rana na łonie Kościoła, najgłębsza taka manifestacja kryzysu w Kościele, ten kryzys eucharystyczny, a teraz jeszcze w czasie pandemii, w czasie koronawirusa obserwujemy coś, co mógłbym określić korona religią, nową formą religii, czyli dalsze zaświadczenie Eucharystii, bo nawet w Polsce wierni byli zmuszani do tego, aby przyjmować komunię właśnie w takiej postaci w związku z pandemią, na rękę. And here we are seeing that in these measures of the clergy who is imposing to people because of the so-called sanitary dangers to receive in the hand, they are by this manifesting who is for them more important, the Lord, His Holiness, or the body of the people, the so-called corporal health. So they put the Lord down and the human person above, and Jesus down. I widzimy właśnie poprzez zachowanie kapłanów, którzy takie środki wprowadzają w swoich kościołach i narzucają je wiernym, co tak naprawdę oni pokazują, co jest dla nich ważniejsze. Czy ważniejszy jest dla nich Bóg, czy cielesność człowieka, zagrożenie dla jego ciała. I są to tak zwane zagrożenia sanitarne, tak bym to określił. No i kapłani, podporządkowując się takim założeniom, po prostu pokazują, że wyżej stawiają cielesność człowieka, a niżej stawiają samego Boga. And these measures of the COVID time to impose on communion in hand will not bring no blessing and also no corporal health. Cannot.
Natomiast takie środki przyjmowane w związku z COVID-em tak naprawdę nie będą żadnego związku mieć z cielesnością, ze zdrowiem człowieka. All these, I would apply to the words of the psalm. When the Lord is not building the house, in vain are building the builders. I tutaj zacytuję psalm: jeżeli Bóg nie buduje domu, to nadaremnie budują go ludzie. Now the clergy is building this so-called house of security with humiliating Jesus in the Eucharist. I teraz kapłani właśnie budują ten, jak gdyby tę otoczkę bezpieczeństwa, ale tak naprawdę poniżają jednocześnie Boga. Therefore we have to have a new movement to restore Christ and to give him all the honor, even in this situation. Także potrzebny jest teraz nowy ruch, który przywróci odpowiednie traktowanie Chrystusa w ramach Eucharystii przy podawaniu Komunii Świętej. Nawet w czasach COVID-u. Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź, księże biskupie. Pierwotnie planowałem pana doktora Pawła Milcarka jako autora